Witajcie, dzień dobry. Dziś wersa miała być troszeczkę inaczej, bo wersa miała być bonusem przy teście uniwersalności Manticora i D2, ale tak się złożyło, że wziąłem cewkę 11-calową, więc nakręcę Wam ten test osobno, bo to troszeczkę byłoby nie w porządku, prawda? Co dzisiaj? Dzisiaj chciałem Wam pokazać wersę w minimalistycznym dual mode, jak ja to nazywam. Z tego co zauważyłem, to wiele osób, używając wykrywaczy Rutusa, jeszcze tylko powiem tak, nie jestem długoletnim użytkownikiem Rutusa, tak bym to określił. Używa trybu statycznego w postaci Mix Mode jako trybu, który służy, który jest głównym trybem jakby poszukiwań, czyli szukają all metalem, prawda? Wiele osób tak robi, że szuka all metalem, szuka sygnału, który będzie w all metalu i później przy spunktowaniu namierza ten cel jakby dynamikiem i określa, czy kopać, czy nie kopać, nie? Oczywiście, że jest to bardzo, że tak powiem, sensowne podejście do tematu, które czasami się sprawdza w niektórych miejscach czy w niektórych typach poszukiwań. Jednak ja jestem osobą, która używa Mix Mode troszeczkę w inny sposób. Rozumiem zalety użytkowania Mix Mode i trybu statycznego jako trybu jakby głównego, ale ja zawsze używałem jako głównego trybu dynamicznego do poszukiwań. Związane to jest również z moimi doświadczeniami z wykrywaczami i tego w tym, czym się zajmuję. Wiecie, ja tak zwaną militarkę żelazną, czyli tak zwaną tą złomową, to poszukiwałem w latach gdzieś 1993, 2000, może 2001, całkowicie zakończyłem, że tak powiem, przygodę z łażeniem po okopach, nie? I wtedy przy takich poszukiwaniach wszelkie wykrywacze, które działały w trybie, można powiedzieć, all-metalowym, statycznym, sprawiowało się najlepiej. Dlatego moim pierwszym wykrywaczem był Armand Rambo, czy później White 3900 D Pro. To były wykrywacze, które fajnie się sprawdzały w tego typu poszukiwaniach. No ale te czasy minęły i już mnie praktycznie chyba nikt nie namówi na jakieś tam wyciąganie jakichś ogrysków czy garnków. Nie zajmuję się tym po prostu. Więc później już użytkowałem wykrywacze, które miały również Mix Mode, czyli nie wiem, chyba w 95 roku miałem Eagle'a Whitesa, ale to jeszcze nie byłem tak ogarnięty, z tego co pamiętam. Ale już w latach 2000, w 2000 roku miałem XLT Whitesa, który miał tryb Mix Mode i już wtedy go używałem, nie? Później miałem MXT, który w trybie Relic ma również Mix Mode, Signum, Sorexa, którego mam do tej pory, i te wykrywacze już MXT, Signum, Sorex, ich głównym jakby trybem to był mimo wszystko tryb tam dynamiczny. To on dawał ten sygnał, a dla mnie przynajmniej All Metal był trybem pomocniczym do identyfikacji, można powiedzieć, celu. I tak ja poszukuję z wersą, jeśli chodzi o Mix Mode. Dlatego ten tryb, który tutaj jest, Mix Mode w polu, w programie Pole, ustawiłem tak, by był trybem wspomagającym do trybu dynamicznego. Myślę, że mnie rozumiecie. Oczywiście, że znajdą się krytycy mojego sposobu i mojego podejścia, ale wiecie, gdzie to mam. To jest moje podejście i tyle, nie? Ja w ten sposób używam wersy, ale szanuję, że ktoś szuka w inny sposób, nie? To jest jego sprawa i tyle, nie? No dobra, więc ustawienia. Ustawienia są, można powiedzieć, takie, określiłbym, można powiedzieć, nawet uniwersalne. Czułość ustawiłem 24, jest troszeczkę wyższa niż fabryczna.
W związku z tym, że grunty mam tutaj trudne, używam reaktywności 5, która jest reaktywnością chyba fabryczną, przepraszam, recovery speed, jak zwał to zwał. Dlaczego używam w tych terenach multi-frequency high conductors? Dlatego, że te tereny moje mają tutaj tendencję do podbijania ID celi. Więc szybciej dojdzie tutaj do tego, że cel jest identyfikowany wyżej niż niżej, nie? I dlatego używam tutaj frequency high conductors, czyli do wysokich przewodników. 25, filtr żelaza, butelka bez. Z żelazem sobie w tych ustawieniach bez problemu radzę i nie ma tu żadnego problemu. Co do ustawień audio, to są takie, widzicie, że bardzo minimalistyczne. To są najbardziej minimalistyczne chyba, jakie są możliwe. Tak to przynajmniej zrobiłem. Dalej, co my tu mamy? Mamy wielotonowość. Mimo wszystko. Wiecie, wielotonowość w wersie i w ogóle w wykrywaczach fajnie się sprawdza w terenach, gdzie nie jest tak dużo celi kolorowych, że nie daje takiego mętliku informacji, ale jak są takie pojedyncze cele, to wtedy to się fajnie sprawdza i tutaj akurat w wersie w tych terenach te multitony się sprawdzają fajnie. SAD, jak widzicie, no 20. No i tyle, nie? Wykrywacz został dostrojony do gruntu. Jego stabilność. Jak widzicie, statyk działa. No i pole testowe, górskie pole testowe, gdzie mam zakopane 6 celi. Te cele w każdej linii są takie same, są 3 linie. Pierwszy cel kontrolny, który tutaj mam, to jest dupka z łuski myśliwskiej, a nie wiem, na jakiejś tam głębokości. Bardzo przyjemnie. Cel pierwszy, moneta miedziana, 1 krajcar, Austro-Węgry, rok 1800. Identyfikacja, jak na cel wysoko przewodzący, czyli miedzianą monetę. To jest moneta wielkości sapa, tylko taki wycieruch, nie? Teraz 10 groszy srebro, oczywiście co ja gadam. To jest 10 groszy, co ja gadam, 10 krajcarów. Austro-Węgry, 1868, ale wielkość jest taka sama jak 10 groszy Królestwo Polskie, taki Popularis, srebrna moneta, bardzo przyjemnie, nie? Teraz będzie sygnecik XIX-wieczny. Jak widzicie, jest identyfikowany wyżej, wysokim tonem, bo jestem w multitonach, nie? Ta pierwsza linia, można powiedzieć, że wersa jest królem pierwszej linii. Bardzo dobrze tutaj działa, te cele zawsze tutaj dobrze wykrywała. Teraz linia, można powiedzieć, żółta, czyli trudniejsza już, gdzie są zakopane takie same monety, tylko że są zakopane gdzieś 4 cm głębiej, nie? Pierwszym celem będzie to moneta miedziana. Czerwony znacznik, którego nie widzę, ale gdzieś tutaj jest. On jest tutaj. Tu jest. Ale niestety nie ma wykrywalności. Tutaj jest kalesoniak, który jest identyfikowany nisko. Zobaczcie, jaka niska identyfikacja i również ton jest niski. No i moneta srebrna, 10 krajcarów. Z tego podejścia. Tu jest trudniejsze podejście, dlatego to sprawdzam. Tu jest bardzo dobrze. Dużo obrączka na głębokości 24 cm. I również jak w poprzedniej linii, te obrączki są identyfikowane bardzo wysoko. Ostatnia linia to linia celi wbitych pod kątem w skarpę.
pod kątem 45 stopni. Pierwszym celem będzie moneta miedziana. Tu jest znacznik. Jakbym dobrze wszedł, to bym może trafił, nie? Chociaż chyba nie. Moneta srebrna, wbita pod kątem. O, jednostronny sygnał raczej. I obrączka wbita pod kątem na 24 cm. Też delikatny, bardzo słaby sygnał. Wykrywacz bardzo stabilny i w tej stabilności można by coś znaleźć, nie? Bo na tym to polega. Jeśli chcecie kopać cele głębokie, musicie mieć wykrywacz stabilny. Było wyławiać te delikatne sygnały. Myślę, że test wyszedł dobrze, dlatego że to jest trudne miejsce. Jedynie może miałbym zastrzeżenia do tej monety, tego krajcara miedzianego na 24 cm. Bo gdyby ta moneta została wykryta, to uważam, że wynik jest bardzo dobry. No, praktycznie chyba prawie wszystko zostało wykryte. Akurat tej monety nie lubi, ale tak z wykrywaczami jest, że czasami w tych testach to tak wychodzi. Wychodzą ich różne fanaberie, że na przykład coś tam lubi bardziej, a coś lubi mniej. Myślę, że nie ma się czym przejmować. Natomiast ta pierwsza linia zawsze wychodzi koncertowo. Jest to chyba najlepszy wykrywacz, który działa na tej pierwszej linii, bo wiele wykrywaczy te cele wbija w żelazo, ale tutaj nie ma takiego w ogóle. Nic takiego się nie dzieje. Wszystko chodzi idealnie, identyfikacja jest super. Więc to mistrz pierwszej linii, Versa, natomiast te cele troszeczkę głębsze to już jest troszeczkę tutaj inaczej, nie? Ale to jest niewielka różnica. No myślę, że taki króciutki teścik, żeby Wam coś pokazać również z Versą, jak to wygląda. Trzymajcie się, do usłyszenia.